Wczoraj jak tu przyszliśmy, było już ciemno. Znaleźliśmy bardzo ładne, równe miejsce. Widzicie, tutaj postawiliśmy namiot, a kawałeczek dalej są takie fajne skałki i tu sobie urządziliśmy kuchnię między skałami, żeby nie wiało. Byłem też kawałeczek tam. Widziałem, że leży tam wielbłąd nieżywy, znaczy już kości w tym sensie. No co? No próbujemy wchodzić na tą skałkę. Okolica jest naprawdę niesamowita. Robi to wszystko wrażenie. Gdzie byłaś? A w toalecie. No i? No i udało się. Znalazłaś toaletę? Tak? Nie, zrobiłam. A zrobiłaś, okej. Wczoraj mówiłam, że piasek jest twardy i że nawet na rowerze można jechać. Muszę coś poprawić, nie wszędzie jest twardy. Miejscami można na rowerze jechać, miejscami na piechotę jest spoko, ale rower już by nie dał rady. A miejscami jest miękki piach i idzie się bardzo ciężko. Mamy mniej więcej te punkty, do których chcemy dojść, wbite w GPS. Aktualnie zmierzamy w kierunku dużego mostu, czyli takiego większego jak to, co wczoraj byliśmy, łuku skalnego. Tak to się chyba powinno prawidłowo powiedzieć. Więc jak tam dojdziemy, to wam pokażemy. Chyba że nie dojdziemy, bo uschniemy. Jeszcze mamy chyba 3 litry wody. No będziemy musieli też później coś znaleźć, bo już nie przebiwakujemy bez nowej wody. Idziemy teraz na duży łuk skalny. Burda Bridge. Burda Bridge, tak? Tutaj zostawiamy plecaki, ponieważ dokładnie w to samo miejsce wrócimy. Tam będzie, spotkaliśmy przed chwilą przewodnika. Ile mówił? Godzinę w jedną stronę mówi. W jedną czy tam i z powrotem? Nie, w jedną stronę. A, okej, czyli 2 godzinki. Tak. No, to trochę nam zejdzie. Ale dostaliśmy 3 litry wody, więc Tak. spoko. I ciastko. Takie ciastka. Powiedział, że droga nie jest trudna, ale momentami trudno znaleźć ścieżkę. No. Trzeba dobrze patrzeć, bo jest zaznaczony takimi strzałkami chyba. Coś w tym stylu. No i co? Piszą, że wchodzimy na własne ryzyko, że powinniśmy wejście zgłosić w centrum, w Visitor Center w wiosce. No myśmy tego nie zrobili, bo nikt nam wczoraj nie powiedział, żeby to zgłosić. Więc jedynie idziemy na własną odpowiedzialność. Fajnie się chodzi, bo mają bardzo dużą przyczepność te kamienie. Wyżej masz takie duże chwyty. Wcale nie jest to takie łatwe. I nie jest dobrze oznaczone. Łatwo się zgubić i nie ma żadnych takich ułatwień, żeby były właśnie jakieś drabinki, łańcuchy jak w Tatrach. Trzeba być zdanym jedynie na własne siły. No i co? Nie jest łatwo. 2 razy zgubiliśmy drogę. Raz weszliśmy w takie skałki, gdzie dałoby się przejść, ale byłoby to bardzo ryzykowne. Był to jakiś ślepy zaułek. Jest dużo takich kopczyków, które prowadzą jakby w złe miejsca.
że trzeba się później wycofywać. No, dlatego pewnie łatwiej i bezpieczniej by to było iść z przewodnikiem. A druga rzecz jest taka, że jest 1:30, a tu o 5 się już ściemnia. Więc jeśli byśmy gdzieś bardziej pobłądzili, to mogłaby nas złapać noc. Wiecie jak to jest, wejść to jedno, ale zejść to drugie. O, jest jakiś duży kopiec. Dobrze, że Dorenda jest chuda, bo się mieści między takie skałki. No. Chyba za śladami. No, jest fantazja. Doszliśmy. Mamy kolesia. Pokaż Dorenda, gdzie jest. Tam. Patrzcie i podziwiajcie. Ba-ba! Nie było łatwo, ale było warto. Nie ma nikogo. Jesteśmy jedynymi turystami tutaj. Patrzcie jeszcze stąd jaki widok. To wszystko dla was. A zaraz tam spróbuję wejść, a Dorenda będzie filmowała z dołu i jest tam. Już jej się nie chce wchodzić. No to dobra, to co? Próbujemy. Słońce jeszcze wysoko, ale na pustyni ma to do siebie, że lubi szybko jak zajdzie, a zajdzie pewnie za 3 godziny o 5, to dość szybko robi się ciemno. Więc my też nie mamy tu nie wiadomo jak dużo czasu. No jest tutaj koleś. I co? Zawali się? Czy się nie zawali? Spróbujemy przejść, tak? Trzymajcie kciuki. Idę środkiem. A, Dorenda włączyła kamerę, więc przechodzę. No, nieźle. Nieźle. No to teraz trzeba wrócić.
Tu jest w ogóle pęknięcie. To jest prawdopodobnie sklinowane. Może kiedyś pęknie i spadnie. Dorenda siedzi tam na dole i czeka. I jeszcze nas czeka dzisiaj pomykanie po tej pustyni. Dobra. Co? Co? Dorenda każe skakać, więc jeszcze skaczę. Więc to w miarę trzymało. Dobrze. Udało się wejść, a teraz trzeba zejść. Jest na szlaku normalnie wspinaczkowy odcinek, taki komin, który pewnie do góry by się bardzo, łatwiej by się szło niż w dół. Ja troszeczkę już jestem niżej, tu będę miał już prostszy teren, a Dorenda musi teraz być uważna. Jak jest? Ogólnie nie jest trudno, ja po prostu boję się ekspozycji. Aha. Więc wszystko powoli. Pamiętaj, 2 punkty, 3 punkty podparcia i dopiero zmiana nogi. Liny się złapie. Ona nie wygląda zbyt Dobrze. fajnie. A w dół? Tak wygląda. Prawdopodobnie już jak zrobimy ten komin, to już tam dojdziemy do pustyni. To są bardzo dobre chwyty. Na szczęście i przyczepność jest świetna. Tak. To jest na plus. A ja, słuchajcie, jak wieśniak popylam kurwa z reklamówką w ręce. Już by się trochę No i w Adidasach. I w Adidasach, no. Nie klapki, ale prawie. Ale ja prawie, tak. No, jesteś. No i doszliśmy z powrotem. Tak jak zostawiliśmy plecaki tutaj pod krzakiem, tak leżą, nikt nic nie wziął. 2 butelki wody, które dostaliśmy, też jest, więc wszystko w porządku. 3 godziny nam to zajęło. Jesteśmy głodni, spragnieni i zmęczeni, więc teraz będziemy pić i jeść i odpoczywać. Ale też jesteśmy zadowoleni. Bardzo. Tak, bo ja nie wiedziałam, czy tam wejdę, czy nie. Ale się udało. Gratulacje. Dzięki. I właśnie jest po zachodzie słońca, a jest godzina 17:20 i to będzie coś takiego, że o godzinie 6, czyli za 40 minut zrobi się już kompletnie ciemno. Więc A o godzinie 7 już pięknie widać Mleczną Drogę.
Tak. Więc teraz jest naprawdę taki moment, że powinniśmy się zatrzymać i znaleźć jakieś miejsce na nocleg i rozłożyć namiot, póki jeszcze coś widać, ale chcemy jeszcze troszeczkę podejść, bo druga sprawa jest taka, że jak jest, zrobiło się, teraz jesteśmy jakby w cieniu, słońce zaszło, więc idzie się też przyjemniej, bo nie pali tak, jest trochę chłodniej i fajnie się idzie, ale i tak musimy się zaraz rozglądać i coś tutaj znaleźć. Złapaliśmy stopa na pustyni. Jak widzieliście przed chwilą, złapaliśmy stopa na pustyni. Pan nam powiedział, że nam pokaże jakieś fajne miejsce na nocleg i faktycznie zawiózł nas do takiej jaskini. Teraz tego nie zobaczycie, ja wam to wszystko jutro pokażę. Nie będziemy rozkładać namiotu, po prostu mamy alumatę, na nią położymy jeszcze termaresty, śpiworki i tak będziemy spać. A tutaj jest taka ścianka, tu jest taki budynek z blachy i wszystko to jest z każdej strony osłonięte od wiatru. Także spoko miejsce. Jedynie od góry mogłoby padać, ale nie ma szans, żeby padało, bo jest piękne niebo, gwiaździste. No. Tak jest pustynia. Nawet na pustyni nie jest tak bardzo trudno znaleźć paliwo do ogniska. Czyli są takie malutkie krzaczki z malutkimi gałążkami i będzie malutkie ognisko.